Wierzyłem w Rancho La Tuna. W tym rejonie nawet teraz nie ma żadnych miejsc pracy. Jedynym sposobem, by mieć pieniądze na jedzenie, jest sadzenie maków, marihuany, więc gdy miałem 15 lat, zacząłem uprawiać i sprzedawać. El Chapo. Numer 1 na liście najbardziej poszukiwanych osób przez FBI. Zamach, który zmienił wszystko. 24 maja 1993 roku świeciło słońce i wiał lekki wiosenny wiatr. Tego dnia Joaquin Archibaldo Guzman Loera, bardziej znany jako El Chapo, szef kartelu narkotykowego z Sinaloa, miał udać się w kolejną podróż. Od wielu miesięcy zaciskająca się wokół jego szyi pętla nagonki władz i konkurującego kartelu Tijuana coraz bardziej mu doskwierały, stanowiąc realne zagrożenie. Musiał na chwilę zniknąć. Przed południem, mając tylko bagaż podręczny, wraz z ochroniarzem wsiadł do swojego białego Gran Marquisa z przyciemnianymi szybami i powoli, nieśpiesznie wyruszył na międzynarodowe lotnisko Guadalajara. W tym samym czasie, w innym pojeździe tej samej marki, również na lotnisko jechał Juan Jesus Posadas Ocampo, arcybiskup Kościoła katolickiego w Meksyku. Śpieszył się, gdyż był już nieco spóźniony na powitanie przybywającego z wizytą nuncjusza apostolskiego. Niespełna 2 lata wcześniej biskup został wyniesiony przez papieża Jana Pawła II do godności kardynalskiej i choć najlepsze lata miał już za sobą, to jego przyszłość wciąż rysowała się bardzo obiecująco. Miał dopiero 66 lat, a przy okazji bardzo duże ambicje. Teraz, gdy jego pojazd wjechał na parking lotniskowy i wyraźnie zwolnił, wśród zwykłego lotniskowego huku i zgiełku nagle rozległy się charakterystyczne odgłosy strzałów z karabinu AK-47. W ciągu kilkudziesięciu sekund limuzyna została dosłownie poszatkowana jak sito, a kardynała dosięgło aż 14 karabinowych kul. Podskakując w konwulsjach, nie zdążył nawet zareagować. Powiedzenie znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie, teraz w jego przypadku wybrzmiało dosyć tragicznie i ostatecznie. Zginął na miejscu. El Chapo, który zapewne z oddali obserwował tę krwawą jatkę, mając absolutną świadomość, kto był faktycznym celem zamachowców, natychmiast zrezygnował z pierwotnego planu i szybko odjechał na granicę z Gwatemalą. Czy wysłani na lotnisko zabójcy konkurencyjnego kartelu Tijuana aż tak bardzo się pomylili? Czy też celem był jednak kardynał, którego śmierć miała być elementem sprytnie uknutego spisku, mającego na celu ukrycie istniejącej zmowy między rządem a meksykańskimi kartelami narkotykowymi? Tego do tej pory nie wyjaśniono, ale dla naszej historii ma to znaczenie drugorzędne. Zabicie w strzelaninie kardynała oraz 6 innych osób, jak i sam rozmiar pobojowiska, na którym policja zabezpieczyła około 20 podziurawionych przez kule samochodów oraz prawdziwy arsenał broni, w tym granaty i karabiny automatyczne, wprawiło w osłupienie społeczeństwo i polityków. Przybyły na miejsce prezydent kraju, Carlos Salinas de Gortari, musiał natychmiast zareagować. Ogłosił rozpoczęcie natychmiastowej i bezpardonowej walki z kartelami narkotykowymi. Co ciekawe, najbardziej poszukiwaną osobą stała się niedoszła ofiara, a mianowicie El Chapo, którego portrety obiegły wówczas całą Amerykę Łacińską. Rozpoczęła się nagonka i natychmiastowa pogoń. Za głowę Guzmana rząd Meksyku wyznaczył blisko $4 miliony nagrody. Podobnej wysokości nagrodę zaoferował również rząd Stanów Zjednoczonych. Tymczasem boss narkotykowy nic sobie z tego nie robił. Śmiejąc się pod nosem, był szczęśliwy, że po raz kolejny udało mu się wymknąć pogoni. Nie wiedział jednak, że agenci DEA, Drug Enforcement Administration, wraz ze służbami Meksyku i Gwatemali cały czas byli tuż za nim i deptali mu po piętach. Zapraszamy Was do obejrzenia najnowszego odcinka.
Jeżeli chcielibyście wspomóc rozwój naszego kanału, to nie zapomnijcie, prosimy o zostawieniu komentarza, wciśnięcia kciuka do góry i subskrypcji. Zaczynamy. Droga na szczyt. Zgodnie z danymi amerykańskiej Drug Enforcement Administration, aż 90% narkotyków współcześnie trafiających do Stanów Zjednoczonych przerzucają meksykańskie kartele. Ta potężna machina nie powstała jednak z dnia na dzień. Kiedy w XIX wieku w Meksyku pojawili się zatrudniani jako tania siła robocza w budowlance Chińczycy, aby zaspokoić własną potrzebę podtrzymywania wielowiekowej tradycji, jaką było palenie opium, zaczęli zakładać palarnie tego specyfiku oraz niezbędne do jego produkcji plantacje maku. Tradycja tradycją, a biznes jest biznesem. Z biegiem lat to Meksykanie zaczęli przejmować handel opium, a już w latach 40. XX wieku byli jego głównymi handlarzami, dokładając do tego także handel marihuaną. W kolejnych latach meksykański narkobiznes coraz śmielej wychodził w świat, głównie łakomie zerkając w stronę sąsiednich, bogatych Stanów Zjednoczonych. A pionierem tej działalności był uważany za pierwszego znanego barona narkotykowego oraz przedstawiciela pierwszego pokolenia potężnych meksykańskich przemytników Pedro Aviles Perez. Rolnik ze stanu Sinaloa, który już w latach 60. XX wieku postanowił rozbudować narkostruktury i między innymi zainwestował w samolot, tym samym zwiększając przemyt marihuany i heroiny oraz tworząc w ten sposób fundamenty pod przyszłe imperium. Początku współczesnych karteli można upatrywać na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, kiedy to późniejszy ojciec chrzestny meksykańskiej mafii, wcześniej pracujący jako funkcjonariusz meksykańskiej policji federalnej i dzięki temu pomagający gangsterom korumpować służby, Miguel Ángel Félix Gallardo, wraz z wiernymi uczniami zastrzelonego w 1978 roku przez policję Pedro Avilesa Pereza, Ernesto Fonsecą Carrillo oraz Rafaelem Caro Quintero, założył kartel z Guadalajary. Ta pionierska przestępcza struktura ostro wzięła się za masowy przemyt kokainy do USA. Jefe de Jefes Gallardo przez lata był prawdopodobnie najpotężniejszym handlarzem narkotyków na świecie, a jego kartel w szczytowym momencie przynosił około $5 miliardów zysku rocznie. Według niektórych, jak pisarz Peter Dale Scott, taka potęga mogła wyrosnąć tylko dzięki współpracy i ochronie miejscowych służb. I wymienia się tu chociażby szefa meksykańskiej agencji wywiadowczej DFS Miguela Nazara Aro. Wszystko zmienił rok 1985, kiedy to na zlecenie kartelu z Guadalajary prawdopodobnie skorumpowani meksykańscy policjanci uprowadzili tajnego agenta DEA Enrique Camerana Kiki, który następnie po wielogodzinnych brutalnych torturach został w równie brutalny sposób zamordowany. O okolicznościach tej zbrodni do dziś nie wiadomo zbyt wiele. Jednak z pewnością był to moment, w którym Amerykanie stracili cierpliwość. Waszyngton zażądał głowy Gallardo. Najpierw, jeszcze w tym samym 1985 roku, aresztowano jego wspólników, Carrillo i Quintero, a kilka lat później, w 1989 roku, wskutek zakrojonej na szeroką skalę akcji, do więzienia trafił także sam El Padrino. Jednak nawet zza krat nie stracił kontroli nad interesem, który prowadził za pomocą telefonu komórkowego. Aby zmniejszyć podatność swojej organizacji na ataki służb, a jednocześnie poprawić efektywność działań kartelu, tuż po swoim aresztowaniu postanowił podzielić kontrolowany przez siebie handel narkotykami na części i oddać kontrolę i odpowiedzialność nad wydzielonymi grupami szlaków przerzutowych poszczególnym grupom. Tak, by w razie wpadki jednej reszta mogła działać bez zakłóceń. W 1989 roku przy pomocy swojego prawnika zwołał w luksusowym hotelu w Acapulco spotkanie największych meksykańskich gangów
i tam dokonał podziału terenu na tzw. plazas oraz zaapelował o jedność karteli przeciw wspólnemu wrogowi – amerykańskim służbom. W ten sposób El Jefe de Jefes chciał zbudować meksykańską Pax Mafiosa, stanowiącą odpowiednik włoskiego mafijnego pokoju. Pieniądze i żądza władzy okazały się jednak silniejsze. Gdy tylko Gallardo zniknął ze sceny, nie wyznaczając nigdy oficjalnie swojego następcy, tworzące się poszczególne kartele rzuciły się sobie do gardeł. Przestępcze dziedzictwo meksykańskiego ojca chrzestnego pękło niczym bańka mydlana. Ostatecznie w wyniku walk i podziałów powstały 3 nowe, duże ośrodki. Kartel z Juarez, kartel z Tijuany i kartel z Sinaloa. I to właśnie w tym ostatnim władza przeszła w ręce człowieka, który wkrótce stał się narkotykową legendą. Był nim Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, czyli w wolnym tłumaczeniu mały, niski. Choć jego ksywka nadana mu z powodu niskiego wzrostu nie budziła powszechnego uznania, to już jego czyny i owszem. El Chapo był nie tylko ambitny i inteligentny. Już wcześniej takie jego pomysły jak na przykład przemyt heroiny do USA w gaśnicach pozwalały mu szybko piąć się w hierarchii, ale również bezwzględny i gotowy na wszystko, by przejąć kontrolę nad wszystkimi plazas wzdłuż granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Według jednej z wersji, są różne, Guzman urodził się 4 kwietnia 1957 roku w rancherii La Tuna w gminie Badriguato, położonej w górach Sierra Madre w stanie Sinaloa, skąd pochodzi kilku najważniejszych meksykańskich bossów w handlu narkotykami i zapewne dlatego okolica nazywana jest meksykańskim Corleone. Akta z ówczesnego biura prokuratora generalnego ujawniają, że rodzice El Chapo byli rolnikami, a on sam był najstarszym z 7 dzieci Emilio Guzmana Bustillos i Marii Consuelo Loera Perez. Młody Guzman od najmłodszych lat musiał pomagać w utrzymaniu kiepsko przędnącej rodziny, przez co szybko musiał porzucić szkołę. Trochę handlował pomarańczami, by następnie zacząć pracować z ojcem. La Tuna, a ogólnie gmina Badriguato, od 6 dekad była jednym z głównych ośrodków produkcji marihuany i maku lekarskiego. Również ojciec El Chapo dużą część swojej rolniczej działalności opierał na tychże właśnie płodach rolnych, które później sprzedawał w mieście. Jednak źle traktujący rodzinę despotyczny ojciec większość przychodów przepuszczał na balangi. Stąd bardziej gospodarnie patrzący na życie młody Guzman już w wieku 15 lat wraz z kilkoma kuzynami z rodziny Beltran Leyva, wykorzystując oczywiście podłapane od ojca tajniki upraw i handlu, założył własną niewielką plantację marihuany, dzięki której sam mógł utrzymać rodzinę. Ostatecznie Chapo, wyrzucony w końcu z domu przez ojca, zamieszkał z dziadkiem, a w wieku 20 kilku lat, dzięki swojemu wujowi, wspomnianemu już pionierowi meksykańskiej narkotykowej gangsterki Pedro Avilezowi Perezowi, szukając większych możliwości, opuścił Badriguato i zaczął wsiąkać w coraz bardziej zorganizowane przestępcze struktury. W 1980 roku, już po zastrzeleniu wuja w 1978 roku, dołączając do tworzącego się w tym czasie kartelu z Guadalajary. Początkowo, jeszcze pod koniec lat 70. XX wieku, Guzman pracował dla mającego już pewną pozycję barona narkotykowego Hectora El Güero Palmy. Pomagał mu w wytyczaniu szlaków i transporcie narkotyków, nadzorując także ich dostawy samolotami do miast w pobliżu granicy meksykańsko-amerykańskiej. Później, już w ramach struktur kartelu, sprytny, ambitny, ale również brutalny i poważnie traktujący swoje zajęcie Guzman szybko budował swoją pozycję i regularnie piął się w hierarchii równie szybko rozrastającej się organizacji. Ten jego tak zwany biznesowy zmysł wkrótce doprowadził go przed oblicze samego Felixa Gallardo,
przywódcy kartelu, dla którego zaczął pracować jako osobisty szofer, a następnie, doceniony przez bossa, dostał pod opiekę całą logistykę i koordynację transportów narkotyków z będącej wówczas głównym producentem Kolumbii do Meksyku. Jego kumpel El Güero Palma w tym czasie dbał o dalszą część całego procederu, mianowicie dostawy z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. W 1989 roku, po aresztowaniu El Padrino, El Chapo wraz z El Güero oraz Ismaelem El Mayo Zambadą, nie tracąc czasu, zaczęli wykrawać swoją część narkotykowego tortu i przejmować poszczególne regiony północno-zachodniej części kraju. W ten sposób narodził się kartel Sinaloa, który w krótkim czasie, tworząc swoją potęgę, równocześnie rozpoczął krwawy spór z innymi beneficjentami rodzącej się nowej rzeczywistości, braćmi Arellano Felix, szefami kolejnej, również wyrastającej na gruzach Imperium Gallardo struktury, kartelu Tijuana. Bohater naszego filmu, działając już na własny rachunek, wraz ze wspólnikami sukcesywnie rozbudowywał swoją organizację. Postanowił na dużo większą skalę zawojować rynek amerykański. Dzięki jego sprytowi oraz, nazwijmy to, innowacyjnym pomysłom, kierowany przez niego kartel w ciągu następnych lat zorganizował sprawny, potężny, działający z dużym rozmachem i zdywersyfikowany, aby zminimalizować ryzyko, system przerzutu narkotyków do USA. El Chapo w tym celu utworzył m.in. regularne połączenia lotnicze, używał łodzi podwodnych, ludzi przewożących drobne ilości towaru, ale także wpadł na innowacyjny, można by rzec, pomysł stworzenia wybudowanych pod granicą meksykańsko-amerykańską tuneli, z których największe miały nawet zamontowane oświetlenie i klimatyzację. Pierwszą z tych tunelowych inwestycji budowlanych odkryto w Douglas w stanie Arizona. Szacuje się, że budowa kosztowała narkohandlarzy około $1,5 miliona. Wlot tunelu znajdował się w jednym z domostw w Agua Prieta na terenie stanu Sonora, wylot zaś około 100 metrów dalej w magazynie w amerykańskim Dallas. Konstrukcje tego typu umożliwiały przemytnikom swobodny i bezstratny transport olbrzymich ilości narkotyków. I mimo, że czasem były wykrywane i niszczone, to w ich miejsce szybko powstawały kolejne i kolejne. Ponadto Guzman i El Güero zbudowali nawet swoistą linię produkcyjną, na której narkotyki pakowano do puszek z napisem Chili i oficjalnie eksportowano do Stanów Zjednoczonych. Dzień, w którym po raz pierwszy zawiodło szczęście. Po ucieczce do Gwatemali w maju 1993 roku, kilkanaście dni po zabójstwie kardynała Posadasa, El Chapo Guzman wraz z kilkoma członkami gangu przebywał w miasteczku Tapachula w stanie Chiapas na granicy Meksyku z Gwatemalą. Nie wiedział, że służby doskonale znają jego kryjówkę. 9 czerwca, gdy do życia budził się kolejny, z pozoru spokojny dzień, około godziny 10 w rejon, w którym przebywał, powoli podjechał konwój samochodów. Z pojazdów nieśpiesznie wysypali się wojskowi wraz z funkcjonariuszami w charakterystycznych kamizelkach taktycznych z bronią długą, którzy zaczęli zajmować wyznaczone wcześniej stanowiska. Zamknięto ulicę 3 i 1, by następnie skierować się na 5 ulicę pod budynek oznaczony numerem 10. I to właśnie tutaj, według późniejszych relacji i zapewnień sąsiadów, Joaquín El Chapo Guzman został aresztowany. Jednak faktyczne okoliczności jego zatrzymania nie są w pełni jasne dla opinii publicznej. Tak naprawdę nie wiadomo nawet, kto przeprowadził obławę i zatrzymanie, ponieważ funkcjonujące wersje są różne i nieprecyzyjne, a władze Gwatemali odżegnywały się od uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Dlatego w tej kwestii nie brakuje różnych dociekań, z których najlepiej zapamiętane są te najbardziej spektakularne, acz zapewne nie do końca prawdziwe. Andres Lopez, autor jednej z najbardziej poczytnych książek o narkotykowym bossie, twierdził, że pierwotnym miejscem akcji był jeden z hoteli.
Uzbrojeni mężczyźni wdarli się do niego bez uprzedzenia, a zaskoczony recepcjonista nie zdołał nawet krzyknąć, gdy obezwładniony leżał już na ziemi. Wtedy mężczyźni z bronią przygotowaną do strzału skierowali się ku drzwiom oznaczonym numerem 303. Sunąc po obydwu stronach hotelowego korytarza, dotarli do pokoju i bez zbędnych gestów podłożyli ładunek wybuchowy. Jego eksplozja sprawiła, że pozostałości tego, co jeszcze przed chwilą było drzwiami, z impetem wpadły do środka pomieszczenia, a w ślad za nim krzyczący funkcjonariusze. W środku nie było jednak narkotykowego bossa. Nie tracąc czasu, funkcjonariusze rozbiegli się po apartamencie, mając jeszcze nadzieję dorwać El Chapo. Bez skutku. Król narkotyków miał rzekomo w tym czasie wcisnąć się we wcześniej przygotowaną skrytkę między ścianami, która miała nie więcej niż 30 cm szerokości. Z butlą tlenu przy piersi na myśl zaczęły przychodzić mu obrazy z dzieciństwa, kiedy za karę ojciec zamykał go w szafie, co niby miało hartować jego charakter. W pokoju hotelowym zapanowała konsternacja. Dowodzący akcją zdawał się być bezradny. Nie mogło być jednak mowy o pomyłce. Od momentu, gdy Guzman przekroczył granicę, był pod ciągłą obserwacją. Budynek był tak ściśle otoczony, że nawet mysz nie miała prawa się przecisnąć. Jednak po kilkudziesięciu minutach poszukiwania ostatecznie przerwano. Widząc rozwój sytuacji, El Chapo przeczołgał się z kryjówki do zsypu, po czym zsunął się niepostrzeżenie do kontenera na śmieci. Wydostał się z mozołem, po czym dotarł do znajdujących się w pobliskim lokalu ludzi, bezradnie obserwujących wydarzenia rozgrywające się w hotelu. Guzman wiedział, że nie ma dużo czasu, ale przecież zawsze miał gotowy plan ucieczki. Na pobliskim lotnisku już czekał na niego samolot z ładunkiem kokainy na pokładzie. Teraz należało się tylko do niego dostać i wyrwać się z pułapki. Jednak nie ujechał daleko. Kilka kilometrów dalej wjechał wprost we wcześniej przygotowaną blokadę, umiejscowioną w taki sposób, że nie było mowy ani o ucieczce, ani o stawianiu skutecznego oporu. Kiedy żołnierze wywlekali go z samochodu, wrzeszczał, szarpał się, a nawet proponował miliony dolarów za puszczenie go na wolność. Bez powodzenia. Według oświadczenia prokuratora generalnego Meksyku Jorge Carpizo McGregora, przekazanie Guzmana Loery meksykańskim służbom przeprowadzono na międzynarodowym moście Talisman nad rzeką Suchiate. Wraz z El Chapo zostali wówczas aresztowani najważniejsi członkowie gangu: Martin Moreno Valdez, Manuel Castro Meza, Valdemar Escobar Barraza, Antonio Mendoza Cruz i Maria del Rocio del Villar Becerra. 11 czerwca El Chapo Guzman został zaprezentowany mediom. Powoli szedł na dziedziniec więzienia, ubrany przepisowo w brązową czapkę z daszkiem oraz puchową kurtkę, pod którą miał założony więzienny mundur składający się z koszuli, marynarki i beżowych spodni. Na nogach miał założone charakterystyczne pomarańczowe buty. Był spokojny. Doskonale to było widoczne, kiedy przez 8 minut lakonicznie odpowiadał na lawinę pytań dziennikarzy. Znasz braci Arellano Felix? Czy uważasz, że pomylili cię z kardynałem? Jak mogli się pomylić? Znali mnie, powiedział delikatnie uśmiechając się. Pracujesz w branży narkotykowej? Nie, proszę pana. Czym się zajmujesz? Jestem rolnikiem. Co zatem uprawiasz? Kukurydzę i fasolę. Skąd zatem ta broń przy tobie? Nie, nigdy nie używałem broni. A skąd masz tyle pieniędzy? Nie, proszę pana, nie mam pieniędzy. W więzieniu po raz pierwszy. Na początku lat 90. XX wieku majątek El Chapo szacowano na ponad 700 milionów dolarów amerykańskich. Oszałamiające wrażenie na wszystkich robiły jego luksusowe rezydencje w Tijuanie, Guadalajarze, Chiapas i Panamie. Z kolei kolekcja samochodów marki Mercedes-Benz była jedną z najbardziej unikatowych na świecie. Ale oprócz olbrzymiego majątku i potężnych wpływów, równie potężnych Guzman miał przeciwników, co ostatecznie doprowadziło do jego ujęcia.
Pierwszym miejscem odosobnienia, do którego El Chapo został przeniesiony, było Federalne Centrum Readaptacji Społecznej nr 1, szerzej znane jako Altiplano. Co ciekawe, pobyt w więzieniu nie przekreślił jego dalekosiężnych planów, a tylko wzmocnił jego pozycję w kartelu Sinaloa. Choć obowiązki po nim przejął jego brat Arturo, którego zresztą potem wydał policji, kiedy wydawało mu się, że jego pozycja nadmiernie urosła, to nikt inny, tylko właśnie El Chapo, wprost ze swojej celi, podejmował wszystkie najważniejsze decyzje. A trochę ich było. Boss z Sinaloa nie był detalistą. Jego ludzie przeniknęli do Kolumbii, Ekwadoru, Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali i Wenezueli, skąd towar trafiał do Meksyku, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Organizowane przez niego transporty liczyły wiele ton i, jak już wiemy, przez granicę były przeprowadzane w rozmaity sposób. Na najważniejszych lądowych przejściach granicznych oraz w portach na meksykańskim wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego i Spokojnego kartel posiadał sowicie opłacanych kontrolerów, co między innymi pozwalało na przerzut cennego towaru na pokładach tzw. łodzi podwodnych czy przewóz walizek wyładowanych milionami dolarów. Skalę tych działań uświadamiają pojawiające się wówczas sporadycznie doniesienia o wykryciu pojedynczych transportów, gdy na przykład na łodzi rybackiej Straż Celna odkryła 13 ton narkotyków, a na innej jednostce pływającej aż 19 ton. Działalność z każdym kolejnym rokiem tylko się rozrastała. Guzman poszerzył swoją ofertę m.in. o produkcję i handel wysokojakościową metaamfetaminą, do której składniki importował z Afryki, Chin oraz Indii. Nikt wówczas nie stał mu już na drodze. Jego alter ego El Güero został aresztowany i wkrótce ekstradowany do USA i nie było już praktycznie nikogo, kto mógłby mu się przeciwstawić. Jego rola jako jednego z nowych liderów światowego handlu narkotykami gwałtownie rosła, by ostatecznie po spektakularnej ucieczce z więzienia w styczniu 2001 roku uczynić go jedną z ikon świata przestępczego. Nim jednak to nastąpiło, to 22 listopada 1995 roku, na kończącym jego rozprawę posiedzeniu, usłyszał wyrok skazujący go za posiadanie broni i narkotyków na 20 lat pozbawienia wolności. O samej ucieczce i rozmowie z Guzmanem na ten temat tak wspominał później generał Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite. Ile kosztowała cię ucieczka? Zapytał generał. Wolność jest bezcenna. Odpowiedział nostalgicznie El Chapo. No dobra, ale ile cię to kosztowało? Dużo pieniędzy? Dopytywał generał. Zapłaciłem cenę, bo byłem w Almoloya. Pierwszym krokiem dla mnie było przeniesienie z Almoloya do Puente Grande. Wskutek wyroku, ale jak już wiemy i swoich zabiegów, został przewieziony do Federalnego Zakładu Przystosowawczego nr 2 o zaostrzonym rygorze w Puente Grande na przedmieściach Guadalajary. Tam więzienne warunki bardzo szybko zamienił na życie w luksusie, sowicie opłacając funkcjonariuszy. Urządzał imprezy, jadał dania z najlepszych restauracji, no i oczywiście nie stronił od kontaktów z kobietami. Ten idylliczny obraz jego życia w tamtym okresie mąciła mu tylko groźba ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Stąd Puente Grande było tylko i wyłącznie etapem drogi do wolności. Według oficjalnej wersji 19 stycznia 2001 roku o godzinie 10 rano zamykane elektronicznym zamkiem drzwi do celi Guzmana uchyliły się. El Chapo ukrył się w jednym z jutowych worków. Francisco Camberos Rivera, El Chito, pracownik konserwacji, przewiózł go wózkiem z brudnymi ubraniami przeznaczonymi do prania do strefy odpadów komunalnych. Nic z tego nie zostało zarejestrowane, gdyż monitoring w tej części bloku więziennego był wówczas zablokowany. Następnie jeden z przekupionych strażników wywiózł go furgonetką przez główną bramę zakładu. Dopiero o godzinie 23:35 naczelnik więzienia Leonardo Beltrán Santana został poinformowany o ucieczce więźnia.
Zaraz potem rząd meksykański zorganizował obławę, nie mającą pod względem skali i kosztów precedensu w najnowszej historii, jednak bezskutecznie. Choć wersja ta jest bardzo filmowa i ma w sobie coś z ducha wyczynów Johna Dillingera z lat 30. XX wieku, to trudno ją racjonalnie wytłumaczyć, a jeszcze trudniej w nią uwierzyć. Szczególnie, że chodziło o więzienie o zaostrzonym rygorze. Zwłaszcza, że opinia publiczna nigdy nie poznała ostatecznego raportu z ucieczki Guzmana z więzienia, ani nawet raportów władz więziennych. Warto odnotować, że tego samego dnia, gdy z więzienia uciekł El Chapo, doszło tam do wyjątkowej wizyty. Do zakładu przyjechali bowiem Jorge Telo Peón, podsekretarz Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nadzorujący więzienie, wraz z przewodniczącą Państwowej Komisji Praw Człowieka Guadalupe Morfin. Towarzyszyli im Enrique Pérez Rodríguez, dyrektor generalny do spraw prewencji i readaptacji społecznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, oraz 2 funkcjonariuszy Policji Federalnej. Więzienie opuścili krótko przed godziną 14. Nie wiadomo jednak, po co tam byli i jaki był plan ich wizyty. Wiadomo za to, że 2 miesiące później Telo Peón podał się do dymisji i ani on, ani żaden z wysokich rangą urzędników nie został pociągnięty do odpowiedzialności za ucieczkę. Zarzuty niedopełnienia obowiązków postawiono jedynie dyrektorowi placówki i funkcjonariuszom więziennym. Co bardziej dociekliwi, twierdzą, że umożliwiając ucieczkę El Chapo, ówczesny rząd prezydenta Meksyku Vicente Foxa, rządzącego w latach 2000-2006, chciał zaprowadzić porządek wśród organizacji przestępczych, by tym samym zapewnić względne bezpieczeństwo w kraju. I początkowo tak właśnie się stało. Przebywający już na wolności Guzmán Loera odbył kilka spotkań, wskutek których narodziła się słynna La Federación, mega kartel, w którym obecne były niemal wszystkie kartele meksykańskie. Federacja odpowiadała za porządek w kraju, a narkotykowy biznes mógł działać w spokoju dla wszystkich, tak dla przestępców, jak i części polityków. Jednak z czasem, w wyniku rosnących napięć i rywalizacji, która rozgorzała w samej federacji, oraz wskutek pojawienia się nowego kartelu La Familia Michoacana, a w ślad za nim wielu pomniejszych grup, poziom przemocy w kraju ponownie wzrósł. Skutek tego był taki, że za czasów rządów prezydenta Felipe Calderona, rządzącego w latach 2006-2012, nastąpił gwałtowny wzrost liczby organizacji przestępczych. Z 7 funkcjonujących karteli powstało wówczas aż 87 zidentyfikowanych gangów zajmujących się zorganizowaną produkcją i handlem narkotykami. Na wolności. Po ucieczce i zorganizowaniu federacji, Guzmán Loera stał się drugą najbardziej poszukiwaną osobą przez Federalne Biuro Śledcze oraz Interpol, tuż po Osamie Bin Ladenie. Gdy ten został zlikwidowany przez siły specjalne Stanów Zjednoczonych w 2011 roku, magazyn Forbes umieścił Guzmana Loerę na pierwszym miejscu listy 10 najbardziej poszukiwanych osób na świecie. Dziennikarze szacowali wówczas jego majątek na około $1 miliard, a 2 lata później został umieszczony na 67. miejscu najpotężniejszych i najbardziej wpływowych ludzi świata. Sieć kierowanej przez niego organizacji działała w 36 krajach, a narkotyki ze Złotego Trójkąta Meksyku, stanów Sinaloa, Durango i Chihuahua płynęły szerokim strumieniem na cały świat. Do ogromnych ilości meksykańskiej heroiny i marihuany dochodziła kokaina z Kolumbii oraz metamfetamina sprowadzana aż z Tajlandii. W Gwatemali Guzman stworzył wielki narkotykowy port przeładunkowy. Punkt, w którym ładunki z całej Ameryki Południowej zmieniały kierunek na Stany Zjednoczone, Kanadę i Europę. Mimo wysiłku służb specjalnych cały czas pozostawał nieuchwytny, a w doniesieniach o nim było więcej fikcji aniżeli prawdziwych potwierdzonych informacji. Raz za razem próby schwytania go kończyły się niepowodzeniem. 12 marca 2012 roku agencja prasowa Associated Press donosiła,
Władze meksykańskie były o krok od pojmania człowieka, któremu Waszyngton nadał miano najpotężniejszego barona narkotykowego na świecie. Okazuje się, że przestępca, wzorem Osamy Bin Ladena, przez cały czas ukrywał się na widoku. Do nieudanej akcji zatrzymania Joaquina El Chapo Guzmana w nadmorskiej rezydencji w Los Cabos doszło przed 3 tygodniami. Zaledwie dzień po spotkaniu, jakie amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton odbyła w tym samym kurorcie na przylądku Świętego Łukasza z kilkudziesięcioma innymi ministrami spraw zagranicznych. Ponad 300 funkcjonariuszy skierowanych do pochwycenia El Chapo dokonało wówczas serii przeszukań w dzielnicy willowej w Los Cabos. Kilka dni później dokonano drugiej próby, równie nieskutecznej co pierwsza. Guzman wraz ze swoim osobistym ochroniarzem Picudo uprzedził ich jednak o włos. Swoich informatorów miał niemal wszędzie. Mimo że agenci dysponowali szczegółowymi informacjami wywiadowczymi, to i tak wystarczająco wcześnie informacje o zagrożeniu docierały do El Chapo, pozwalając mu uniknąć aresztowania. Aby przechytrzyć tego meksykańskiego lisa, trzeba było zmienić system działania. Agenci specjalni DEA na czele z Andrew Hoganem, skierowani do schwytania El Chapo, zaczęli działać powoli, ale systematycznie, lokalizując najbliższych współpracowników bossa i dążąc do odtworzenia siatki połączeń i zależności między nimi. To miało pozwolić przygotować skuteczną pułapkę. Tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu napływały nowe informacje pozwalające lepiej zrozumieć mechanizmy działania narkotykowego imperium zbudowanego przez Guzmana. Po wielomiesięcznej pracy operacyjnej nie tylko udało się szczegółowo ustalić sieć powiązań, ale również zidentyfikować najsłabsze punkty osobowości Guzmana. Na podstawie przechwyconych wiadomości El Chapo jawił się jako przywódca bardzo skrupulatny, a zarazem skąpy. Wszystkie wydatki powyżej określonej kwoty musiały być zatwierdzane przez niego osobiście. Ponadto, według agenta Hogana, narkoboss miał 2 namiętności. Tego faceta kręcą tylko 2 rzeczy. Chce handlować prochami i zaliczać tyle panienek, ile tylko zdoła. Nic innego go nie interesuje. Całą jego uwagę pochłania kierowanie organizacją i seks. W materiałach wywiadowczych przewijał się także wątek, który z początku wydawał się anegdotą. Mianowicie Guzman rozważał napisanie książki o swoim życiu oraz chciał współpracować z producentami filmowymi. Lubił, gdy o nim pisano. W podsłuchanych rozmowach wracało obsesyjne pytanie: Co o mnie mówią? Nie wystarczało mu, że był bogaty i potężny. Chciał być kimś w rodzaju Pablo Escobara XXI wieku. Aby go złapać, należało zatem wykorzystać tę wiedzę. Andrew Hogan dobrze zrozumiał, że w epoce szyfrowanych komunikatorów i jednorazowych telefonów komórkowych nikt nie jest zupełnie niewidzialny. Każdy zostawia ślad. Pytanie brzmiało, gdzie ten ślad się pojawi i jak długo będzie widoczny, zanim El Chapo znów zniknie w górach Sinaloa. Polowanie. Przez lata polowania na Guzmana agenci DEA i ich meksykańscy partnerzy bili głową w mur lojalności, strachu, setek milionów dolarów łapówek i gór Sinaloa, które od dziesięcioleci dawały schronienie ludziom takim jak El Chapo. FBI mogło wystawiać kolejne listy gończe, a Departament Skarbu zamrażać konta i firmy słupy, ale dopóki Guzman siedział wysoko w górach, w wioskach, gdzie każdy obcy był widoczny z odległości kilku kilometrów, dopóty był praktycznie nieosiągalny. Doświadczenia z Los Cabos dały jednak do myślenia służbom i zmieniły ich taktykę. Kolejne polowanie na El Chapo nie zaczęło się bezpośrednio od niego, ale od ludzi, którzy byli najbliżej szefa. Kierowców, kurierów, ochroniarzy i kochanek. Z podsłuchów wynikało, że Guzman rzadko bezpośrednio korzysta z telefonu komórkowego. Preferował łączność przez zaufanych ludzi, ochroniarzy, sekretarzy, a nawet członków rodziny. Jednym z nich był były komandos piechoty morskiej Carlos Manuel Ramirez, El Condor, jego osobisty ochroniarz i szef łączności.
To on nosił przy sobie aparaty BlackBerry bezwzględnie zmieniane co kilka tygodni. Dbał, by kolejne numery były czyste, a urządzenia kupowane przez podstawione osoby w różnych częściach kraju. Hogan i jego zespół zaczęli od analizy tysięcy przechwyconych wiadomości. Z pozoru były to nudne, codzienne komunikaty. Towar wyszedł, pieniądze dotarły, spotkanie przełożone. Jednak w pewnym momencie agenci zauważyli, że część wiadomości, te najważniejsze, pisane były w charakterystyczny sposób, z powtarzającymi się błędami, specyficznymi skrótami, powtarzalnym słownictwem. Jednocześnie cały czas uderzali w kolejne warstwy ochrony Guzmana: pośredników, prawników i finansistów. Operacja Gargola, zaciskająca się obręcz. Na początku 2014 roku meksykańska marynarka wojenna Semar, wspierana przez DEA, rozpoczęła operację o kryptonimie Gargola. Oficjalnie była to szeroka ofensywa przeciwko kartelowi Sinaloa. Nieoficjalnie polowanie na jednego człowieka – El Chapo. Początkowo w zorganizowanych akcjach żołnierze wspierani przez służby dokonywali zatrzymań w takich miastach jak Culiacán, Los Mochis, Mazatlan oraz w licznych wsiach górskich, do których prowadziły tylko wąskie, kręte drogi pilnowane przez halcones, nastoletnich sokołów z radiotelefonami. Ponadto uderzenia dotknęły wszystkich tras przerzutu narkotyków – w powietrzu, na wodzie oraz w sieć tuneli. W lutym 2014 roku Marines, wspierani przez lokalne służby, zaczęli uderzać w domy i rezydencje ściśle związane z Guzmanem. 17 lutego o godzinie 2 w nocy został aresztowany Mario Hidalgo Arguello, znany jako Nariz, który był chłopcem na posyłki i kurierem Guzmana. Od razu ujawnił 5 kolejnych kryjówek w okolicach Culiacán. Podczas przesłuchania zeznał, że wszystkie magazyny miały stalowe drzwi wyposażone w tajne tunele pod wannami łazienkowymi prowadzącymi do systemu kanalizacyjnego. Jeden z tych magazynów był także główną rezydencją Guzmana. Już 2 godziny później przeprowadzono skoordynowany szturm na tę rezydencję. Stalowe drzwi były jednak trudniejsze do przebicia niż sądzono. W rezultacie El Chapo zyskał bezcenne kilkadziesiąt sekund, by zejść do tunelu i rozpłynąć się w miejskim labiryncie. Po raz kolejny narkoboss wygrał starcie z prawem. Mimo wszystko tym razem był jednak przerażony, przez co popełnił błąd. Wyjechał do Mazatlan, nadmorskiego kurortu, a z podsłuchanych rozmów wynikało, że to właśnie bardzo skrupulatnie planowano od kilku dni. Właśnie ta organizacja, skrupulatna, obsesyjna, dała śledczym punkt zaczepienia. Kluczowe 7 minut. Wieczorem 21 lutego 2014 roku Mazatlan tętniło swoim zwykłym turystycznym rytmem. Na szerokiej promenadzie wzdłuż oceanu grały zespoły, przy plaży paliły się grille, białe pick-upy pełne turystów mijały się z taksówkami i starymi autobusami. Na parkingu między SUV-ami i sedanami klasy średniej stało kilka niepozornych pojazdów wypełnionych agentami. W przygotowanym na prędce nieopodal punkcie zbornym czekało również około 40 skoszarowanych żołnierzy meksykańskiej marynarki oraz elitarnej jednostki Marines. Geolokalizacja telefonu El Condora wskazywała na hotel Miramar. Tam poprzedniego dnia zarezerwowano 2 pokoje, w tym jeden na 4. piętrze o numerze 401. O świcie następnego dnia, 22 lutego 2014 roku, rozpoczęto akcję. Nadzorujący akcję napisał: Andrew Hogan do superwajzorki grupy XXX. Współrzędne celu 23,226827 106,427935. O godzinie 5:30 wchodzimy. Jest tam.
Przed wejściem do hotelu Miramar stał strażnik, a w recepcji siedział zaspany ochroniarz, który kompletnie nie miał pojęcia, że za chwilę do budynku wejdzie kilkudziesięciu uzbrojonych po zęby żołnierzy. W foyer wciąż leżała plażowa piłka, na stoliku stał kubek z kawą, ktoś zostawił gazetę. Żołnierze i funkcjonariusze przeprowadzający szturm podzielili się na dwie grupy. Jedna wjechała windą, druga poszła schodami. Na 4. piętrze, przed drzwiami pokoju numer 401, stał Ju Ramirez. W rękach trzymał AK-47 z podpiętym granatnikiem. Dla byłego komandosa piechoty morskiej, człowieka wyszkolonego, sytuacja była jasna. Jest sam, naprzeciwko niego kilkunastu przeciwników. Według relacji spojrzał na nich, ocenił szanse i po prostu opuścił broń. Zrozumiał, że to koniec. Został obezwładniony, a grupa szturmowa bez przeszkód wdarła się do środka. Tam panowała cisza. W łóżku leżał niski, krępy mężczyzna o znajomym wąsie, a obok łóżka leżał jego złoty karabin AK. Według późniejszych relacji żołnierzy, El Chapo próbował jeszcze sięgnąć po broń. Ktoś krzyknął, ktoś inny rzucił się na niego, padły ciosy. Guzman dostał kilka potężnych uderzeń, a kiedy go obezwładniano, koszulka polo, którą miał na sobie, rozdarła się. Na zdjęciach z aresztowania widać go z rozciętym czołem, siniakami na twarzy i w wymiętym ubraniu. Sukces. O godzinie 6:40 rano Joaquín Archibaldo Guzmán Loera oficjalnie został zatrzymany przez meksykańską marynarkę. Marines sprawnie sprowadzili Guzmana po schodach w dół, chcąc wyprowadzić go przez garaż podziemny. Tam już czekały samochody. Między innymi biały sportowy wóz, przy którym zrobiono mu słynne zdjęcia, które po latach obiegną świat, trafiając na okładki gazet, portali czy raportów. Z parkingu konwój ruszył do miejsca, gdzie na zabezpieczonym wcześniej lądowisku czekał śmigłowiec. Wszystko gładko, sprawnie i po cichu. W drodze na lotnisko nikt nie strzelał. Być może ludzie El Chapo nie zdążyli zareagować, a być może nie rozumieli jeszcze, co się stało. Mazatlan budził się do życia. Nad plażą wschodziło słońce, sprzedawcy kokosów szykowali swoje stoiska. Jeszcze tego samego dnia meksykański rząd zorganizował coś, co w istocie było starannie wyreżyserowaną inscenizacją. Prezentację El Chapo przed kamerami w hangarze w Mexico City. Guzman w kajdankach między dwoma masywnymi komandosami w maskach wyglądał na zmęczonego, ale niezałamanego. Patrzył spod zmarszczonych brwi w obiektywy kamer, jakby usiłował zrozumieć, jak to się stało, że człowiek, który jeszcze wczoraj wyceniany był przez Forbesa na $1 miliard, dziś stoi w świetle reflektorów w taniej koszuli i brudnych dżinsach. Dla prezydenta Enrique Peña Nieto była to chwila triumfu. Na Twitterze napisał lapidarnie, ale z wyczuwalną ulgą: Misja zakończona. Mamy go. Chcę poinformować Meksykanów, że Joaquín Guzmán Loera został zatrzymany. W międzynarodowych mediach szybko pojawiły się porównania. Meksykański Pablo Escobar złapany. Upadek ostatniego wielkiego króla kokainy. Dla Stanów Zjednoczonych aresztowanie El Chapo było argumentem, że współpraca transgraniczna działa. DEA mogła pokazać kongresowi, na co idą ich budżety. W kuluarach, według relacji świadków, padło zdanie, które dobrze oddaje ten moment. Wreszcie mamy swojego Bin Ladena Ameryki Łacińskiej. Różnica polegała tylko na tym, że El Chapo nie zginął w czasie akcji. Pozostał żywy i nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W więzieniu po raz drugi. Guzman trafił do znanego mu dobrze więzienia, czyli Federalnego Centrum Readaptacji Społecznej nr 1, znanego szerzej jako Altiplano. Cela bez okien, samotne spacery, ograniczone wizyty rodziny, brak kontaktu z innymi osadzonymi. Altiplano było swoistą twierdzą. Korytarze upstrzone kamerami, bramki z detektorami metalu, czujniki narkotyków i materiałów wybuchowych,
wielostopniowe punkty kontrolne, specjalny monitoring wysokiego ryzyka. Nikt stamtąd jeszcze nie uciekł. Paradoks polegał na tym, że właśnie to maksimum kontroli okazało się spektakularną iluzją. 11 lipca 2015 roku, po zaledwie 16 miesiącach od osadzenia, El Chapo po raz drugi w życiu udowodnił, że dla niego nie istnieją mury, które naprawdę nie dają się sforsować. 58-latek leżał na łóżku pod kocem, oglądając program na małym telewizorze, gdy nagle rozległo się głośne stukanie. Guzman tylko podkręcił głośność telewizora przy łóżku, tak aby zagłuszyć hałas, z którym jego pomocnicy wybijali właśnie dziurę w podłodze pod prysznicem, jedynym martwym polem, którego nie obejmował monitoring. O godzinie 20:52 kamery w celi zarejestrowały, jak Guzman spokojnie wstaje z pryczy, podchodzi do niewielkiego prysznica w rogu, znika za niską ścianką i już się nie pojawia. Przez długie minuty nikt w centrum monitoringu nie reagował, choć jak później ujawniły nagrania, z celi słychać było wyraźne odgłosy kucia. Niemal po ponad 20 minutach strażnik podszedł do drzwi, zajrzał przez kraty i zawołał: Guzman? Guzman Loera? Zamiast odpowiedzi dojrzał w rogu prysznica dziurę. Dopiero o godzinie 21:29, czyli 37 minut po wymknięciu się Guzmana, strażnicy w końcu otworzyli drzwi celi i weszli do środka. Dziura o głębokości 10 metrów prowadziła do tunelu, o jakim więzienni inżynierowie mogli co najwyżej czytać w fachowych magazynach. Około 1,5 kilometra długości, wykuty kilkanaście metrów pod ziemią, z systemem oświetlenia, wentylacji, a nawet instalacją elektryczną i skrzynkami bezpieczników. Wysoki na 1,7 metra i szeroki na około 80 centymetrów. Po środku wąski tor, po którym poruszał się motocykl przerobiony tak, by jeździć na szynach. Na takim technicznym dziwadle transportowano ziemię i narzędzia, a w ostatniej fazie samego Guzmana. Tunel kończył się w niepozornym, niedokończonym domu na obrzeżach Almoyola de Juarez. Tam czekali ludzie El Chapo. Z suchymi ubraniami, samochodami oraz planem dalszej ucieczki. Wyjazd spod najlepiej strzeżonego więzienia w Meksyku nie różnił się niczym od setek rutynowych przejazdów po okolicy. Prawdziwym trzęsieniem ziemi był dopiero następny dzień, kiedy opinia publiczna dowiedziała się, że człowiek, którego tak triumfalnie pokazano światu w 2014 roku jako zdobycz państwa, po prostu zniknął przez dziurę w podłodze prysznica. Polityczne skutki były natychmiastowe. Dyrektor Altiplano wyleciał ze stanowiska, dziesiątki strażników i urzędników trafiło pod lupę prokuratury. Rząd wyznaczył ogromną nagrodę za informacje prowadzące do ujęcia Guzmana. Ale nie była to już tylko kwestia prestiżu. Druga ucieczka tego samego człowieka z więzienia o maksymalnym rygorze brutalnie obnażyła poziom korupcji i współudziału wewnątrz systemu penitencjarnego. Taki tunel nie powstał bowiem po cichu, bez wiedzy kogokolwiek z zewnątrz. Musiały być plany, zasilanie, ciężkie maszyny, setki kursów z urobkiem. Rozpoczęła się druga wielka obława. Tym razem nie tylko policyjna, ale i medialna. Guzman w górach Sinaloa znów zamienił się w cień. Ale tym razem nie na długo. Znów zgubiły go te same słabości. Fascynacja własną legendą i pragnienie, żeby świat poznał jego historię z pierwszej ręki. Kilka tygodni po ucieczce skontaktował się z meksykańską aktorką Kate de Castillo, którą od lat podziwiał za rolę bezwzględnej królowej narkobiznesu w telenoweli La Reina del Sur. Jeszcze w 2012 roku publicznie pisała, że bardziej wierzy El Chapo niż skorumpowanemu rządowi. Teraz dostała propozycję. Zróbmy film o moim życiu. W projekt wplątał się także Sean Penn, hollywoodzki aktor, który postanowił przy okazji przeprowadzić wywiad dla Rolling Stone. 2 października 2015 roku
Penn i Del Castillo spotkali się z Guzmanem w jego górskiej kryjówce. Przez 7 godzin El Chapo opowiadał o swojej flocie łodzi podwodnych, samolotów i ciężarówek oraz chwalił się, że nikt na świecie nie dostarcza tyle heroiny, metamfetaminy, kokainy i marihuany co on. Dla niego była to szansa na dopieszczenie własnego mitu. Dla służb prezent. Okazało się, że prawnik i pośrednicy El Chapo od dawna byli na podsłuchu, a każde połączenie, każda wiadomość, każda zmiana komórki zostawiały ślad. Meksykańskie i amerykańskie służby przyznawały później nieoficjalnie, że to właśnie komunikacja wokół spotkania z Pennem pomogła zawęzić obszar poszukiwań. Wtedy prowadzący obławę żołnierze i funkcjonariusze służb specjalnych byli już o krok od niego w górzystym rejonie Tamazula. Guzman został wypatrzony przez obserwatora ze śmigłowca, ale był on w towarzystwie 2 kobiet i trzymał na rękach dziecko, którym się zasłaniał. Nie zdecydowano się strzelać, a El Chapo jeszcze raz wymknął się z potrzasku. Operacja Czarny Łabędź. Ostateczny koniec tej ucieczki przyszedł 8 stycznia 2016 roku w Los Mochis. Marines planowali uderzyć w dom jednego z najniebezpieczniejszych sicarios z kartelu Sinaloa. Nieoficjalnie liczono, że może trafi się coś więcej, ale nawet oni nie spodziewali się, że za ścianą siedzi sam Guzman. Wczesnym rankiem wkroczyli do budynku. W środku czekali uzbrojeni ludzie, wywiązała się intensywna strzelanina. 5 zabito, 6 raniono i zatrzymano, 1 z Marines został ranny. Gdzieś w tym chaosie jeden z żołnierzy rozpoznał znajomą sylwetkę. Niski, krępy mężczyzna próbujący przedostać się do tylnej części domu. El Chapo znów wybrał to, co znał najlepiej – podziemia. Wraz z szefem ochrony uciekł do systemu kanalizacyjnego. Przeczłapali kilkaset metrów w brudnej wodzie, wynurzyli się przez włas na ulicę, ukradli pobliski samochód i ruszyli w stronę autostrady. To była ucieczka bardziej żałosna niż spektakularna. Federalni szybko wypatrzyli auto na szosie, a już niedługo później Guzman został zatrzymany przed przydrożnym motelem. Bez fanfar, bez strzałów do ostatniego naboju. Gdy wyciągano go z samochodu, miał powiedzieć tylko: „Pieprzeni federales, złapaliście nas”. Tym razem nikt już nie chciał ryzykować kolejnej, trzeciej już kompromitacji. Po krótkim powrocie do Altiplano, Guzmana przeniesiono do więzienia w pobliżu Ciudad Juárez, bliżej granicy z Teksasem, a prawnicy Meksyku i Stanów Zjednoczonych dopinali procedurę, której El Chapo bał się najbardziej – ekstradycji do Ameryki. Mimo odwołań i gierek formalnych 19 stycznia 2017 roku został wsadzony do samolotu i przekazany władzom Stanów Zjednoczonych. Już nie jako gwiazda wojny z narkotykami, ale jako oskarżony w sprawie United States vs. Joaquin Guzman Loera przed sądem federalnym na Brooklynie. Ostatni akt. Proces, który rozpoczął się w listopadzie 2018 roku, nazwano procesem stulecia. Przed sądem przewinęły się dziesiątki świadków. Dawni wspólnicy, księgowi kartelu, ochroniarze, byli szefowie struktur Sinaloa. Opowiadali o ciężarówkach pełnych kokainy, o bramkach celnych kupionych łapówkami, o ludziach rozpuszczanych w kwasie. Dla opinii publicznej był to serial na żywo. Brutalny, momentami groteskowy, ale odsłaniający skalę przemocy i korupcji, która przez lata stanowiła tło kariery El Chapo. Dowody podczas procesu wykazały, że Guzman Loera był głównym liderem kartelu Sinaloa, międzynarodowej organizacji handlu narkotykami z siedzibą w Meksyku, odpowiedzialnej za import i dystrybucję ponad 1 miliona kilogramów kokainy, marihuany, metamfetaminy i heroiny w Stanach Zjednoczonych. 12 lutego 2019 roku federalna ława przysięgłych uznała go za winnego wszystkich zarzutów, od prowadzenia kontynuowanego przedsięwzięcia przestępczego po spiski w sprawie zabójstw i pranie pieniędzy.
17 lipca sędzia Brian Cogan wymierzył mu karę dożywocia plus 30 lat oraz nakazał konfiskatę majątku wartego $12,6 miliarda. 2 dni później Guzman wylądował w innym świecie, w superwięzieniu ADX Florence w Colorado. W miejscu, z którego nikt jeszcze nie uciekł tunelem, rurą kanalizacyjną ani śmigłowcem. Ucieczka z Altiplano i ponowne schwytanie uczyniły z El Chapo postać jeszcze bardziej mityczną. Pół bandyty, pół bohatera ludowych ballad. Ale w 2019 roku ten mit został ostatecznie zabetonowany w kilku metrach kwadratowych celi w Colorado. Jego synowie i wspólnicy wciąż przewijają się w aktach oskarżenia i depeszach agencji prasowych. Kartel Sinaloa nadal jest potężnym graczem rynku narkotykowego, jednak sam Joaquin Guzman Loera nie ma już gdzie uciec. Tunele, którymi przez dekady wyprowadzał narkotyki spod granicy i samego siebie spod strzeżonych murów, skończyły się ślepo. W miejscu, gdzie jedynym korytarzem jest ten prowadzący z celi na spacerniak i z powrotem. Tylko czy powiedział on już ostatnie słowo?